żeby zacząć się leczyć z jakiegoś uzależnienia, na przykład, żeby właśnie rzucić papierosy, to trzeba je tak trochę znienawidzieć, nie chcieć ich. One mają ci nie pasować w życiu. Dam ci jakiś głupi przykład. No weźmy sobie, że jesteś gangsterem, tak? I wchodzisz sobie na komendę policji i policjanci ci wiją brawo i mówią, nasz człowiek, super, nie? No nie chcesz, żeby tak mówili. Wiadomo, ty nie robisz tego po to, żebyś ty mógł więcej wypić albo częściej. Ty robisz to z innych powodów, ale jeżeli już się stanie, bo może się tak stać, i to nic aż tak super nie jest złego, jak sobie niektórzy myślą, że to już wszystko przekreśla, to jeszcze nic nie przekreśla. Po prostu stało się, dobra, teraz trzeba podnieść głowę, iść dalej. Cześć, witam Cię u mnie w pokoju. W dzisiejszym nagraniu porozmawiamy, jak w większości nagrań, o leczeniu uzależnień, ale dzisiejsze nagranie poświęcimy aktywności fizycznej. Bardzo często wspominam właśnie w moich nagraniach, że dobrze jest uprawiać jakiś sport, że aktywność fizyczna może pomagać w leczeniu uzależnień, ale ona naprawdę uważam, że jest tak ważna, że mogę śmiało poświęcić jej ten odcinek, tak? I podam Ci takich 8 powodów, dlaczego, czy to w leczeniu, nie wiem, alkoholizmu, czy w odkładaniu narkotyków, czy w rzucaniu palenia, aktywność naprawdę może pomóc. Ona oczywiście nie zrobi tego za Ciebie, że Ty nie będzie Twoim powodem może do tego podjęcia leczenia, czyli nie będzie tak, że zapragniesz zostać mistrzem kajakarstwa i teraz rzucisz te papierosy, rzucisz alkohol i pobiegniesz trenować, to nie będzie tak, będziesz miał inne powody, na przykład, nie wiem, żeby nie śmierdzieć papierosami, albo staczasz się przez alkohol, teraz straciłeś pracę, coś się dzieje, więc chcesz rzucić, przestać tak pić. I teraz na tej drodze, bo to nie jest prosta rzecz, przestać pić czy rzucić papierosy, na tej drodze w tym leczeniu Twoim sport naprawdę może odegrać dużą rolę, może Ci naprawdę bardzo pomóc. Więc podam Ci takich 8 powodów, dlaczego powinieneś ten sport uprawiać. I to może być różny sport. No, mogą być, nie wiem, jakieś rowery, bieganie, jakieś cardio, jakieś zajęcia fitness, może to być jakaś, nie wiem, siłownia, mogą być sztuki walki. No, wybierz sobie najlepiej coś takiego, co chciałbyś robić, co Ci sprawia jakąś przyjemność, nie wiem, jakaś koszykówka, siatkówka, piłka nożna. Nie musi to być jeden sport trenowany jakoś, nie wiem, specjalnie, wiesz, profesjonalnie. Może to być ich kilka, możesz sobie iść czasem pograć w tenisa, czasem porobić sobie coś innego, rozumiesz? Jakaś aktywność fizyczna, taka, która wprawia, że się ruszasz, tak, że idziesz się przebierasz, wybierasz sobie jakąś godzinę, porę dnia, idziesz, męczysz się tam, tak, robisz coś z tym. A ja teraz już przechodząc dalej do tematu, opowiem Ci właśnie te 8 powodów, dlaczego to ma bardzo, bardzo istotny wpływ, czemu to naprawdę może Ci pomóc. Więc zaczynajmy. I pierwszy taki powód, dla którego sport jest bardzo ważny, to nazwijmy to otoczenie, czyli ludzie, z którymi zaczniesz się spotykać, tak? Bo środowisko, nazwijmy to tak, środowisko, tak, w którym będziesz. Więc kiedy ty na przykład zaczniesz, nie wiem, biegać, no to zaczniesz spotykać się z takimi ludźmi, wiesz, którzy też biegają. Automatycznie będziesz szukał być może takich, albo nawet biegnąc spotykał gdzieś, może weźmiesz udział w jakimś małym biegu, spotkasz jakichś ludzi, gdzieś na jakąś grupę na Facebooku się zapiszesz, gdzie będą inni biegacze, może kogoś poznasz, będziesz z nim rozmawiał. Powiedzmy, że palisz papierosy, tak? I będziesz biegał. Kiedy nagle staniesz się wśród tych ludzi to są to moim zdaniem na przykład ludzie, którzy, nie wiem, kiedy będziesz z nimi rozmawiał, to pierwsze co po treningu nie wychodzą na papierosa, tak? Czyli uważają raczej te papierosy, że za coś takiego, nie na miejscu. Więc chcąc jakby z nimi przystawać do tej grupy, tak mieć ich uznanie, nie będziesz chciał tych papierosów palić, bo pamiętaj, że żeby zacząć się leczyć z jakiegoś uzależnienia, na przykład, żeby właśnie rzucić papierosy, to trzeba je tak trochę znienawidzieć, nie chcieć ich. One mają Ci nie pasować w życiu. To nie może być tak, że one są fajne, Ty sobie puszczasz dymka, taki się czujesz luźny po tym papierosie, gdzieś dla towarzystwa. Nie, papieros ma Ci się kojarzyć z czymś złym. Ty na przykład powinieneś się z nimi aż ukrywać, nie? I właśnie zmiana środowiska, czyli na przykład jeżeli żyjesz sobie wśród takich ludzi, którzy tylko, wiesz, chodź fajeczka,
przejście do takich ludzi, na przykład właśnie za pomocą sportu, w takie towarzystwo, bardzo ci pomoże, bo ty z tymi papierosami nie będziesz chciał. Ja dosłownie tak miałem w życiu, to jest dlatego może podałem to też na początku. Ja trenuję sztuki walki od dosyć dawno i powiedzmy, że ja trenowałem, tak? I bardzo ciężko trenowałem, a paliłem i tak papierosy. I przebywałem, mam mnóstwo kolegów właśnie z sali. Ja wstydziłem się tych papierosów. To była jedna z takich rzeczy właśnie, że ja rzuciłem te papierosy, bo mi było wstyd. Ja chowałem się z tymi papierosami. Jechałem spod klubu dopiero ileś kilometrów dalej i tam sobie na przykład zapaliłem. Nie wychodziłem zapalić od razu. Miałem wyrzuty sumienia przez to i wiedziałem, że ja muszę rzucić te papierosy, tak? Ja nagram dla was też jeden taki odcinek właśnie dokładnie o tym rzucaniu palenia i tak dalej, bo też wiem, że dużo osób z tym ma problemy. Sorry, że taka dygresja, zaraz wrócę do tematu. No, ale właśnie tak było, że ten sport, czyli już miał właśnie jakiś taki wpływ, że mi tu było źle, tak? Za dużo ludzi poznałem w tym towarzystwie, a tu po prostu jakby papierosy nie pasowały. I wiem, że są ludzie, że mówią sobie, ja miałem gdzieś, co mówią inni, mnie tam to nie obchodzi i tak dalej. Tak wcale nie jest. To jest, my mamy coś takiego w sobie, że my chcemy, tak? Dam ci jakiś głupi przykład. No weźmy sobie, że jesteś gangsterem, tak? I wchodzisz sobie na komendę policji i policjanci ci wiją brawo i mówią, nasz człowiek, super, nie? No nie chcesz, żeby tak mówili, tak? Czyli zależy ci na jakiejś opinii, że chcesz być wśród nich postrzegany jednak jako ten gangus, albo żeby cię w ogóle nie znali. Wolisz, żeby iść do swoich kolegów gangusów i żeby oni mówili, że jesteś gangster, a nie jakiś mięczak, tak? Więc jak oni będą tak mówić, to będziesz się z tym czuł źle, będziesz chciał im pokazać, że ty nie jesteś mięczakiem, tylko jesteś jakimś gangsterem, tak? Więc taki trochę głupi przykład, ale rozumiesz, o co mi chodzi. Więc jeżeli ty się zaczniesz uważać za sportowca, to będziesz chciał się zachowywać jak sportowiec i wśród tych innych sportowców być taki właśnie, tak? Czyli nie będziesz chciał palić. Druga rzecz to motywacja, taka budowanie pewności siebie, powiedzmy, tak? Często tutaj już teraz z tych papierosów może przejdę tak trochę do alkoholizmu. Często na przykład osoby, które piją alkohol, wpadają w te ciągi, już wiesz, tak schodzą na dno, no to ta ich pewność siebie, ta samoocena tak bardzo upada, bardzo źle się czują sami ze sobą, mówią, że im nic nie wychodzi, wiesz, że wszystko tracą, cały czas jest coraz gorzej, bo alkoholizm idzie dalej, tak, i ta osoba dalej idzie na dno. Więc z każdą chwilą zaczyna się dziać gorzej, tak? Powiedzmy, że odchodzi od ciebie, nie wiem, żona, tracisz pracę, coś tam dalej się dzieje, tak? Więc cały czas jest gorzej. Trzeba tą pewność siebie odbudować. I sport jest takim czymś, że ty trenując jakikolwiek sport, będziesz się rozwijał, będziesz widział progres jakiś. Więc może nawet być tak, że ty z tą samą oceną jakąś cienką wyjdziesz i przebiegniesz sobie 100 metrów i będziesz spocony takim zimnym potem, będzie ci się chciało wymiotować, będziesz zły na siebie, będzie ci aż siebie szkoda, będziesz w takim nastroju, że wiesz, że ojeny, jest to naprawdę cienki, ale po pewnym czasie, kiedy ty jednak znowu się zmotywujesz, pójdziesz znowu pobiegać, to te 100 metrów przebiegniesz już jakby, wiesz, w szybszym czasie, tak, bez takiego wysiłku. Nagle zaczniesz biegać, powiedzmy, kilometr, zaczniesz biegać kilometr, 2 kilometry, tak? Zacznie się dziać progres, czyli ty zobaczysz, że jeżeli ja się staram, to się rozwijam, coś się dzieje. Fizycznie zobaczysz, że twoje ciało po prostu jakby dalej w to idzie, więc to jest druga rzecz, która jest, naprawdę daje takiego kopa, potrafi cię podnieść po prostu po tym upadku, tak? Trzecia rzecz to taki, bym powiedział, lifestyle, taki styl życia właśnie sportowca, czyli mówiłem o tym, że kiedy zaczynasz już trenować, uprawiać jakieś sporty, no to powiedzmy, wróćmy trzymajmy się tego biegania teraz. Zaczynasz uprawiać sport i zaczynać biegać sobie, tak? Więc masz już tych kolegów biegaczy, masz już jakąś motywację, żebyś chciał rzucić to. No i teraz twoje życie, ta otoczka, nie tylko ten bieg, że dzisiaj idę biegać od 11 do 12 będę biegał i to wszystko. Twoje jakby życie zaczyna się też tak dostosowywać do tego, tak? Czyli teraz w ciągu dnia myślisz sobie, co bym tak zjadł na śniadanie, bo jak będę potem biegał, no to będę
będzie mi ciężko, tak, na żołądku, więc chciałbym zjeść coś lekkiego, albo żeby miał energię, jakieś węglowodany, bym chciał, żeby mi dały siłę. A co ja zjem po tym treningu, nie? A dzisiaj na przykład ciężko mi szło, bo się nie wyspałem, bardzo krótko spałem, więc może będę spał dłużej dzisiaj, w następny dzień, tak? Więc warto lepiej się wyspać, jak chcę biegać. I nagle twoje całe życie zaczyna się tak jakby koncentrować na tym bieganiu. Nie? I o co chodzi? I jaki to ma cel w walce z uzależnieniem? A o to chodzi, że właśnie jak ty jesteś na przykład uzależniony od alkoholu, no to kiedy ty przestajesz pić, albo nawet rzucasz te papierosy, to możesz wracać myślami, a bym się napił, a coś, wiesz, siedzisz powiedzmy w domu, nie masz co robić, nudzisz się, bijesz się ze swoimi myślami. A tutaj już masz jakieś zajęcie dla siebie, dla swojego umysłu, tak? Bo to jest powiedzmy, że dla ciebie jakaś nowość. Zacząłeś dopiero dopiero zacząłeś biegać, więc teraz możesz sobie czytać jakieś różne rzeczy, szukać jakichś informacji, tak? A nie wiem, jak się ubierać, na jaką porę roku, kiedy lepiej biegać, rano, wieczorem, po południu. Rozumiesz? Szukasz jakichś informacji, spotykasz jakichś ludzi, więc coś się dzieje, ten lifestyle, taka otoczka, dzieje się to i to bardzo pomaga, tak? Żeby właśnie nie siedzieć w tym czymś, tak, i wprowadzić jakieś nowe rzeczy do swojego życia, niż myśleć i toczyć się ze swoimi myślami o tym piciu, o tym jak ci źle, bo ty na przykład rzucasz papierosy. Tak? Następna rzecz to będą hormony i tego typu rzeczy, czyli jakaś dopamina, endorfiny ogólnie. Nie wiem, czy słyszałeś, niektórzy mówią, że ćpaj sport, takie hasła są, slogany, nie wiem nawet tam dokładnie o co chodzi, ale ćpaj sport. Chodzi to o to, że sport jako taki powoduje różne fajne reakcje jakby w naszym organizmie, tak? Czyli właśnie powoduje to, że produkuje się dopamina, że jesteś wesoły, tak? Kiedy uprawiasz jakiś sport, na przykład biegasz, no to wydzielają ci się te hormony i samo to, że na przykład ukończyłeś jakiś etap, czyli tak jak mówiliśmy, chcesz przebiec kilometr. Powiedzmy, że chcesz na początek tylko przebiec kilometr, tak żeby go przebiec, żeby się nie zatrzymywać i przebiegasz go i nagle masz taką falę, nie wiem, radości, tak? Opanowuje cię taka emocja radości, jesteś zadowolony. To właśnie dzięki temu, że przekroczyłeś jakąś, powiedzmy, swoją barierę i tak dalej, mózg wydziela takie substancje, które dosłownie sprawiają, że jesteś w euforii. I to naprawdę super, bo słuchaj, jeżeli ty, tak jak mówię, rzucasz na przykład alkohol i czujesz się jakoś smutny, taki wiesz, chciałbyś znaleźć jakąś tą ulgę, bo przeważnie jest tak, że alkohol, szukasz ukojenia, ulgi, że wypiłeś sobie piwo i zeszło z ciebie, wiesz, nie? Szukasz tej ulgi takiej w emocjach. A tutaj uprawiasz sport i nagle jest jakaś radość, więc jest taka ulga, już nie jesteś taki smutny. To ma kluczowe znaczenie. I teraz piąta sprawa, to będzie, jak już jesteśmy w tym, powiedzmy, mózgowych sprawach, no to przejdziemy teraz do emocji, do rozładowywania emocji, stresu, napięć. Sport jako taki w sobie pomaga ci właśnie, niższy kortyzol, czyli hormon stresu, pomaga rozładować to napięcie, tak? Czyli często u alkoholików na przykład jest tak, że im nastroje latają jak taki latawiec. Raz go porwie tak do góry, raz zejdzie tak na dół, raz znowu porwie go do góry, że wiesz, że on jest wściekły, zaraz zejdzie, może inaczej, on pójdzie do góry, on jest szczęśliwy, skacze, nagle zejdzie tak na dół, że on jest taki smutny, że nie wiadomo jak, nie? I fajnie jest, kiedy potrafisz właśnie rozładować te emocje, czyli powiedzmy jestem wściekły, tak, jestem wściekły i chodzę, gotuję się. Często właśnie osoby uzależnione od alkoholu tak mają, kiedy nie piją, że one nie wiedzą, co się dzieje, coś go w środku szuka, tylko jakiejś zaczepki, z kim się najlepiej pokłócić, wtedy by poszedł się napić, nie? To właśnie w takich momentach jest dobrze wtedy ten sport uprawiać. On ci pomaga rozładować to. Nawet nie chodzi o to, że w tym dokładnie momencie, że ty akurat teraz jesteś wściekły, ale tak może się w tobie kotłować, na przykład tam, nie wiem, od rana i idziesz wieczorem pobiegać i nagle rozejdzie ci się to. Jak jesteś taki wściekły, to z tej agresji może pobiegasz trochę szybciej i tak dalej, wiesz, przyciśniesz trochę i to się rozejdzie. No, rozejdzie się dosłownie. Różna aktywność fizyczna pomaga rozładowywać ten stres. I co jeszcze? I ten stres się już tak nie będzie gromadził.
Tak? Czyli jeżeli to robisz regularnie, to nie będzie właśnie tak, jak ja mówię, że alkoholicy często mają tak, że są nerwowi, tacy spięci. Jak będziesz robił to regularnie, to nie będzie ci się tak to gromadzić. Po prostu będziesz normalnie. No raz na jakiś czas, wiadomo, każdemu się coś dzieje takiego, ale nie będzie tak jak wcześniej. 6. powód, dla którego w leczeniu uzależnień ogólnie, tak, aktywność fizyczna ma ogromny wpływ, to będzie to, że będziesz miał po prostu silniejszy organizm. Silniejszy fizycznie organizm. Czyli nawet jeżeli ty będziesz miał jakiś nawrót choroby, na przykład alkoholowej, czyli po prostu zapijesz, tak? Nie piłeś ileś czasu, miesiąc powiedzmy i nagle poszedłeś, no i napiłeś się. To na przykład skutki tego odstawienia alkoholu na drugi dzień nie będą tak tragiczne, będzie silniejszy. Kiedy ty, na przykład tak jak mówiliśmy, biegałeś stale, chodziłeś sobie, nie wiem, gdzieś na jakąś siłownię, czyli już byłeś tak fizycznie silny, dbałeś o sen, dbałeś o jedzenie, żeby było wszystko, wiesz, organizm, czyli twój organizm będzie silny, taki sprawny. Kiedy ty dzisiaj nawet, no jednak nie udało się, dzisiaj nie dałeś rady, dzisiaj nie wytrzymałeś i się napiłeś, to twój organizm lepiej to zniesie, niż jeżeli ty byś nic nie robił, jadłbyś byle co. Mogłoby być tak, że rano byś wstał naprawdę już tak zniszczony przez tą powiedzmy libację, że szedłbyś, żeby się naprawić, szedłbyś klinować, szedłbyś po następny alkohol, żeby sobie poprawić nastrój i tą siłę fizyczną, żebyś w ogóle mógł iść gdzieś, nie wiem, do pracy, tak? A tutaj będziesz miał mocniejsze ciało, tak? Na to wiadomo, ty nie robisz tego po to, żebyś ty mógł więcej wypić albo częściej, ty robisz to z innych powodów, ale jeżeli już się stanie, bo może się tak stać i to nic aż tak super nie jest złego, jak sobie niektórzy myślą, że to już wszystko przekreśla, to jeszcze nic nie przekreśla. Po prostu stało się, dobra, teraz trzeba podnieść głowę, iść dalej, tak? Dalej się leczyć. Raz upadłeś i będzie ci łatwiej stać z tego upadku, kiedy ty będziesz miał silniejszy organizm fizyczny i psychiczny. Dobra, 7. rzecz, trochę namieszałem, bo w 7. rzeczy miało być o tym, żeby właśnie zająć sobie głowę czymś, tak? A więc 7. rzeczą jest to, co już trochę wspomniałem jakby w tym lifestyle, że będziesz miał na czym się skupić. Będziesz trenując, tak, uprawiając jakieś sporty, to twój mózg odwracasz sobie trochę uwagę od tych nałogów, bo słuchaj, kiedy zrzucasz jakiś nałóg, to na początku jesteś bardzo słaby. Psychicznie, szczególnie psychicznie, czyli powiedzmy, że rzucasz papierosy, to pierwsze godziny, pierwsze dni jesteś bardzo słaby, bardzo mózg często ci mówi, że idź zrób to. Nie, najwięcej wtedy masz największy kocioł w głowie jest wtedy, przez te pierwsze powiedzmy kilka dni, kilka godzin, dzień, tak? Wtedy jest coś mi tam pieszczeka. Najgorsze są te chwile, tak? I tutaj przy tej aktywności fizycznej masz szansę, przenieść tutaj na chwilę swoje myśli gdzieś indziej, skupić się na czymś innym, a kiedy ty będziesz silniejszy, wtedy już wiesz, wtedy już sobie dasz radę z tymi myślami, tak, po jakimś czasie. Piesek szczekał, bo przyszła moja rodzinka, więc będę powoli kończył, bo będą pewnie zagłuszać nas. Więc 8. rzecz ostatnia to taka samodyscyplina, tak? Sport, czyli taka aktywność fizyczna ma to do siebie, że uczy cię samodyscypliny, czyli tego, że ty sobie biegasz i postanowiłeś, że będziesz 3 razy w tygodniu, powiedzmy, biegał i to robisz. Wstajesz, idziesz, biegasz. Umówiłeś się, że biegasz wtorek, powiedzmy czwartek, sobota. Przychodzi sobota, przychodzi wtorek, ty biegasz, wstajesz, jesteś o tej godzinie umówiony, idziesz i biegasz. I uczysz się tego i widzisz, że dajesz radę. To ma też ogromny wpływ. To dalej też buduje jakby tą pewność siebie twoją. I uczyć się tej samodyscypliny, uczyć się tego właśnie, że nie jesteś taki, nie wiem jak ci to powiedzieć, często ludzie mają taki problem na przykład, że ktoś rzuca te papierosy, on już tak nie pali, ale ktoś go poczęstuje, on tak, zapalę sobie jednego, on trochę pali, trochę nie pali, taki wiesz, nie ma takiego podejścia, można powiedzieć, wojskowego, tak, że jest albo wóz, albo przewóz, tak, a sport, aktywność fizyczna jako taka pomoże ci zbudować coś, taką samodyscyplinę, czyli wtedy jak ty sobie postanowisz, że coś, no to tak się dzieje i ty to widzisz, że tak jest, więc jak ty sobie postanowisz, że na przykład nie palisz, to tak jest i ty nie palisz.
dzięki. To wszystko, co chciałem powiedzieć w tym nagraniu. Co jeszcze mogę wspomnieć, to, że jeżeli potrzebujesz jakiejś pomocy, nie wiem, przy na przykład właśnie dietach, układaniu jakichś planów treningowych, takich rzeczy, to ja sam siebie polecam w tym nagraniu, bo zajmuję się tym. I tyle. Dziękuję, jeżeli oglądałeś do końca. Mam nadzieję, że to Ci jakoś pomoże. Zostawię tu kontakt do siebie. Zostaw jakiś ślad po sobie. Jeżeli chcesz, to subskrybuj kanał. Jeżeli się podobało, to zostaw łapkę w górze. Pomaga mi się to rozwijać, pomaga mi to docierać do większej ilości osób. To tyle. Pozdrawiam. Cześć.